Zapraszam do filmu z naszego pobytu w hotelu Neno Club w Turcji. Byliśmy tam w drugiej połowie maja, czyli troszkę przed sezonem jeszcze. Lecieliśmy z biurem podróży TUI, nocnym lotem z Katowic bezpośrednio do Antalii. Wylądowaliśmy około 6 rano, gdzie czekał na nas oczywiście transport do hotelu, tak około godziny 15, ponieważ nasz hotel był ostatni na liście, jeśli chodzi o rozwożenie. Myśmy mieli pokój dla dwójki dorosłych i dziecko, ale akurat udało nam się, ponieważ byliśmy wcześniej, byliśmy już o 9, to tak naprawdę około 12 już dostaliśmy pokój. Duża szafa pojemna, do tego szafki na ubrania, plus safe, z którego warto korzystać. Ogólnie wyposażenie uważam, że bardzo fajne. Łazienka z prysznicem, z tak zwaną dżownicą na górze. Sprzątane codziennie. Tak naprawdę panie pukały, pytały się, czy trzeba posprzątać, więc jeżeli ktoś nie chciał, żeby pokój był sprzątany, to też nie było takiego problemu. Tak, suszarka do włosów i wyjściówka na golarkę męską. Akurat u nas było jedno łóżko podwójne i powinno być jedno pojedyncze, ale myśmy dostali takie, że jeszcze były dwa pojedyncze połączone ze sobą. Do tego balkon, na balkonie moskitiera, która chroniła tak naprawdę przed tymi komarami wieczorem, bo są komary. W pokoju klimatyzacja, tutaj na balkonie też jak widać taka nieduża suszarka, ale wystarczająca, żeby przesuszyć ubrania czy tam stroje kąpielowe. Nasz pokój był tak mniej więcej w połowie tego całego ośrodka. W pokoju też klimatyzacja, która działa tylko jak są zamknięte drzwi na balkon. To też jest ważna informacja. Telewizja, nawet chyba polski kanał jakiś był. Ogólnie uważam, że pokój wyposażony dobrze. Brakowało nam czajnika i to warto zwrócić, że nie ma czajników w pokoju. Myśmy akurat mieszkali w takim bungalowie, chyba większość takich tutaj była w całym tym hotelu. Przy głównym wejściu był też duży budynek, chyba 3 czy 4-piętrowy, no ale myśmy akurat byli w takim bungalowie mniej więcej
do 18 i można było sobie tutaj usiąść na takich fajnych, po turecku tak zwanemu, czy tam przy zwykłych stolikach. Po 16 też można było zjeść tutaj coś słodkiego do kawy. Chyba też od 11 pani przygotowywała takie tureckie placki, które można było sobie wypełnić na słodko, na przykład z cukrem, albo były one z serem i chyba z ziemniakami. Także też można było skorzystać, tak jak tu widać pani przygotowywała. Naprawdę fajnie. To samo było też na plaży, także jeżeli ktoś był przy basenie, to mógł skorzystać. Jak ktoś był na plaży, to też druga pani przygotowała takie same placki. Warto tipsa od czasu zostawić, tak, bo jednak pani siedzą cały dzień i przygotowują coś dodatkowego. Tu jest główna restauracja. My tak naprawdę byliśmy, tak jak mówię, przed tym pełnym sezonem, więc myśmy wchodzili tędy na prawo na śniadanie, obiad i kolację, ale już pod koniec naszego pobytu otworzyła się główna restauracja na dole, dlatego że ogólnie w trakcie sezonu na górze są restauracje à la carte, a na dole jest główna restauracja. Stół do ping-ponga, można było korzystać z niego. Tu ogólnie odbywały się animacje też na początku, a później już przeszliśmy na amfiteatr tak zwany. Także tu mamy ten główny basen duży. Zespół animacyjny, bardzo fajny, nawoływał do zabaw, zaczynając od 10 rano, taką właśnie rozgrzewką przy basenie. Następnie tutaj właśnie, gdzie widać teraz takie zadaszenie, była yoga. Z tego co pamiętam to o 10:30. Następnie oczywiście siatkówka na plaży, były też rzutki, różne naprawdę zabawy.
basen czy nad samo morze, to miejsce bez problemu można było znaleźć. Szczególnie, że są dwa naprawdę duże baseny i jeżeli ma się ochotę przebywać w miejscu, gdzie jest głośno, to można przyjść sobie na ten basen, a jak nie, to przyjść sobie na basen relaks. Oczywiście przy każdym basenie był bar i także bar był przy samej plaży, więc bez problemu. Chociaż nie wiem, czy przy plaży były też drinki, ponieważ nawet nie korzystaliśmy, ale jakieś tam napoje na pewno były. Tak naprawdę z samego od basenu do plaży nawet nie wiem, czy 100 metrów jest, także bez problemu, jeżeli ktoś naprawdę potrzebował sobie coś przynieść, to mógł sobie przynieść z tego baru przy basenie. Na plaży też był dodatkowy bar z takimi bardziej fancy, że tak powiem, drinkami, ale dodatkowo płatny. Chyba to nawet należało do hotelu, z tego co kojarzę. Dwa zejścia na plażę, jeden tu koło właśnie restauracji, a drugi koło green baru. Czyli tak jak widać, no bezpośrednio z restauracji mamy zejście na dół. Akurat przed sezonem to mało się działo, ale z tego co słyszałam, w sezonie są tu różne disco wieczorem w tym właśnie takim małym amfiteatrze. To jest bar przy plaży. No i tutaj też pani przygotowywała te placki. Plaża duża, taka piaszczysto kamienista bym powiedziała, czyli tutaj faktycznie to był taki piasek wymieszany z kamykami. Tam widać też jest plac zabaw. W ogóle tak jakby był podzielony na stronę rodzinną i tą drugą, tak? Czyli family side to było po lewej stronie, gdzie były te place zabaw, a po prawej stronie była siatkówka, gdzie 2 razy chyba dziennie można było sobie pograć razem z animatorami. Hotel ma swoje molo. Tu akurat nagrywałam zaraz na początku naszego przyjazdu, kiedy to molo było jeszcze nieczynne i tak naprawdę miało być otwarte dopiero 1 czerwca, ale potem udało nam się dograć gotówkę, kiedy faktycznie można było tam wejść. Są te, jak to powiedzieć, tak jakby te dodatkowe, nie bardzo wiem jak mam to nazwać, tak, czyli te leżaki, które tam są z zadaszeniem, za nie dodatkowo się płaci. To można sobie zarezerwować dzień wcześniej. Z tego co pamiętam, to chyba to był koszt około 40 € za cały dzień i wtedy ma się też dostępny tak zwany barek w środku. Także tu oczywiście jest zakaz skoków do wody, no ponieważ tu jest molo, więc tu dość są duże fale czasami, ale wiadomo, chętnych do skoku.
na tą drugą restaurację, czyli tą otwartą później, która została otworzona już prawie pod koniec naszego wyjazdu. I fajnie, ponieważ jest mikrofala, jest też jakiś podgrzewacz do mleka dla dzieci, także naprawdę nie uważam, że nie należy narzekać na to jedzenie, które tam było dostępne. To już mamy obiad i też wybór był, jeżeli ktoś miał ochotę zjeść sobie coś z mięsa, to po prostu były potrawki mięsne, czy różne były ryż, był bulgur. Oczywiście też były gotowane jakieś warzywa, każdy mógł sobie coś wybrać. Była kufta, czyli takie mięsko mielone z lokalną przyprawą, tak jak widać, faszerowana papryka. Każdego dnia było coś innego. Nie zdarzyło się, żeby 2 dni pod rząd na obiad było to samo. No oprócz frytek, które były zawsze i wszędzie. Na śniadanie, na obiad i na kolację. Ale kto jeździ z dziećmi, to wie, że to jest czasami zbawienie, tak? Także frytki, do tego wielki pojemnik ketchupu obok, który można było sobie po prostu polać na te frytki. Były makarony, spaghetti, były brokuły gotowane, także jeżeli ktoś jest na diecie, to też może zjeść sobie, nie wiem, duszonego kurczaka z warzywami i z ryżem i też na tym przeżyje. Tak, tutaj jakieś makarony, no i zupa, bo to tak naprawdę było tak zwane kids menu, czyli dla dzieci. Osobny stolik był też dla dzieci w tej już restauracji otwartej później, gdzie dzieci mogły sobie przy takich niższych stoliczkach siedzieć i na talerzykach chyba z werfami zajadać sobie swój obiad. Akurat nie mam nagrania z kolacji, także tylko wspomnę, że codziennie był grill. Przeważnie to było mięso, albo skrzydełka, albo kawałki wołowiny, czy tam ryba grillowana. Dodatkowo raz w tygodniu dzień turecki, podczas którego można było zjeść kebaba, tak, czyli mięso z kebaba. A także często była kufta. No nie każdy lubi oczywiście, bo to jest specyficzny smak, taki troszkę bardziej arabski, ale polecam. Faktycznie każde ciasto było inne, były słodkie, nie da się tego ukryć, naprawdę były te ciasta bardzo słodkie, ale nie miało się wrażenia, że je się wszystko na tą samą nutę tak zwaną, także akurat ze słodkości jesteśmy bardzo zadowoleni i były też na obiad, na kolację, oczywiście na śniadanie ich nie było. W całym hotelu mamy kierunkowskazy, czyli takie informacje, gdzie co się znajduje. To akurat idziemy w stronę Relax Pool. Po lewej stronie jest hammam wraz ze spa. Spa dodatkowo płatne. Hammam chyba nie, ale my nie korzystaliśmy, ponieważ było dość ciepło. Tutaj tak, jaszczurki. Bardzo mało takich malutkich jaszczurek wszędzie po całym terenie hotelu. Biega, oczywiście one są nieszkodliwe. Brakowało nam kotów, ponieważ no tu akurat w tym hotelu było mało. Ja tylko wspomnę, że do samego Sida jest dość daleko, nie ma bezpośredniego połączenia. Należy jechać do Manavgat, do Muszem i stamtąd do Sida. No tak mniej więcej wszystko około godziny zajmuje. Oczywiście można sobie wynająć taksi i też bezpośrednio do Sida pojechać. Tu mamy relax pool z takim małym basenem dla dzieci też. No i to oczywiście jest bar. No, jak myśmy byli, to serwowane były tylko te napoje, plus kawa, woda.
Jeśli chodzi o kawę z tych automatów, to moim zdaniem po prostu była beznadziejna, no niesmaczna. Także lepiej pójść do Turkish Cafe i tam po prostu wypić prawdziwą kawę parzoną na piasku. Tutaj cisza na tym basenie, faktycznie to jest relaks, bo można sobie usiąść z książeczką, pochillować troszkę, fajna sprawa. Siłownia otwarta od 8 do 16, dozwolono do 18 lat, ale jeżeli przyjdzie się z dzieckiem, gdzieś tam siedzi z boku, to też nie wygonią. Dość duża, dobrze wyposażona, chociaż mi brakowało takich trochę mniejszych ciężarków, bo chyba najmniejszy tutaj był 5 kg, więc no wiadomo, dla kobiety to troszkę dużo, ale jakaś sztanga, 2-3 ławeczki, trochę tych maszyn. No, nie jest to najnowsza jakość, najlepsza. Niektóre te urządzenia po prostu były popsute, nie działały, więc za to minus dla mnie. Dlatego, że hotel chwali się, że ma bardzo dobrze wyposażoną siłownię. No może jest wyposażona, ale co z tego, jak są pewne rzeczy są niesprawne. No ale jak się chce, to trening można zrobić. Rowerki, no i bieżnie. Bieżnie też nie wszystkie działały, no ale miejscówka fajna, tak, z widokiem na relax pool. Można ćwiczyć, kiedy na przykład dzieci jakieś starsze się same gdzieś tam na tym basenie. No i chyba ta jest najwyższa. Ta pomarańczowa była najwyższa i chyba najdłuższa z nich wszystkich i najszybsza, także potrafiła plusknąć nieźle wodą na dole. Basen tutaj był 120, więc dzieci, które tam do końca nie umieją pływać, to warto, żeby te poduszki gdzieś tam ze sobą też miały. No i tu jest też takie były miejsca dla takich maluszków bardziej, tak, czyli takie plastikowe place zabaw, zadaszenie, że można faktycznie się schować przed tym gorącem tutaj. Ten teren tutaj to też należy do hotelu. Cały ten teren, gdzie jest aquapark, hotel i ta zieleń, tutaj to wejście przed hotelem, to jest ogrodzone. Także żeby się tu dostać, należy przejść przez główną bramę, gdzie mamy ochronę.
Więc tu można było sobie nawet pospacerować. Tędy też podjeżdżają i taksówki, i autobusy, tak, czyli one bezpośrednio pod wjazd podrzucają turystów. Tutaj właśnie będzie wejście główne do hotelu. Tak, tu mamy to główne wejście do hotelu. Tam zatrzymuje się i autobus, który po nas przyjeżdża, czy tam jakaś taksówka. No i tu były koty. Tych kotów było może 3, może 4. Także mało w porównaniu do innych miejsc w Turcji. Też po lewej stronie był taki mały ogród, gdzie były kury. Także dla dzieci, które nigdy nie widziały, też fajna atrakcja. No i tu jest to główne przejście, gdzie siedzi ochrona. Na terenie hotelu nosimy opaski, więc no, przez to musimy, no rozpoznają, tak, że jesteśmy z tego hotelu. Jest też parking, więc jeżeli ktoś zdecyduje się na wynajem auta na dłuższy okres, to bez problemu może wjechać na teren hotelu i po prostu to auto zaparkować tutaj zaraz za bramą. Jeśli chodzi o samą lokalizację tego hotelu, no to nie oszukujmy się, tam nie ma co robić. Czyli jeżeli ktoś szuka miejsca, gdzie by poszedł sobie na imprezę, restaurację wieczorem, to nie tutaj. Tutaj nie ma nic, oprócz Nena są jeszcze 2 czy 3 hotele. Można przejść się główną ulicą około kilometra i tak naprawdę dostajemy się do głównej drogi tej ekspresowej, która leci na Alanie. Jest Lira Park, taki bazar, jest może bardziej supermarket, który w środku ma pełno bazarów. Cenowo trzeba uważać, dlatego że wystarczy dojść tutaj troszeczkę tylko do głównej, zaraz za tymi samochodami, skręcić w lewo, przejść kawałek i naprawdę jest drugi bazar, gdzie ceny mogą być połowę tego, co jest w Lira Park. Ale nie każdy lubi chodzić. Samochody do wynajęcia bez i można niestety coś przegapić.